Ta wystawa jest pełnoprawną podróżą w świat Gombrowicza. Chcieliśmy koniecznie zachować pewną narracyjność i chodzenie pomiędzy planszami, które jednocześnie odbijają tego, kto chodzi, kto zwiedza, pozwalają dowiedzieć się czegoś o Gombrowiczu, bo są tam fragmenty dotyczące jego życia i przeczytać jego własnymi słowami, powodują, że ten odbiór jest jakimś odbiorem w ruchu. Stąd też taka apelatywna forma, dużo wezwań, dużo głosów zapraszających do zaangażowania się. Wydaje mi się, że Gombrowicz był takim właśnie pisarzem, któremu zależało na tym, żeby uruchomić jakiś proces myślenia w człowieku, w odbiorcy, żeby go nawet sprowokować, ale żeby nie pozostał obojętny, żeby zechciał odnieść do siebie jego słowa. Pomyśleliśmy, że Gombrowicz musi się opowiadać dwojako. Przez wizerunki, przez obraz i przez słowa. Wyrazisty był zarówno w tych cytatach, można go łatwo rozmienić na cytaty i opowiedzieć w ten sposób, ale był też wyrazisty w tym, jak wyglądał. Miał niezwykle ciekawą twarz. Jeżeli spoglądamy w lustro, widzimy siebie w jakiejś odmianie, w jakiejś postaci, a to lustro podsuwa nam Gombrowicz. Czyli jakby jest to taka dość paradoksalna sytuacja, w której on z jednej strony podsuwa nam swój obraz świata, ale z drugiej strony powoduje, że my w tym obrazie świata wprowadzamy jeszcze własny pierwiastek. Myślę, że odbiór tekstu każdego dzieła kultury właściwie na czymś takim polega, że nakładają się te różne perspektywy i dopiero na przecięciu się tych perspektyw rodzi się coś naprawdę istotnego, no bo co jest ważne, to co przyjmiemy za ważne dla siebie. Gombrowicz powtarzał to wielokrotnie, nawet jeśli kiedyś pisał w liczbie mnogiej, pisał my Polacy, my ludzie, my ludzkość, to zawsze wtedy się mitygował czy napominał sam siebie, że jedyną rzeczywistością dostępną dla niego jest ja, to jego ja, ale to jego ja nie dane wprost, tylko właśnie przez system odniesień do innych, do drugiego, do odbić, do wyobrażeń. Trzeba było poszukać takich cytatów, które będą silne same w sobie, więc one nie mogły być bardzo długie. Gombrowicz ma dar budowania takich zdań, które uderzają jak obuchem, są po prostu gotowymi ciosami. Kiedy ktoś zechce wejść w ten labirynt, bo te bryły poustawiane tworzą pewien labirynt, bardzo zresztą blisko siebie są postawione i te lustra zwielokrotniają jakby Gombrowicza i ten czytelnik jest trochę osaczony i jest coś takiego w lekturze. To jest jednak pisarz, który jest bardzo sugestywny, bardzo też czytelnika zniewala wręcz. Wystawa jest trójjęzyczna, to chyba dość ważne. Wiadomo było od razu, dla mnie było jasne, że te cytaty muszą być wystarczająco uniwersalne, żeby były w stanie przemówić do kogoś spoza naszej kultury również, czyli raczej mówimy o kulturze ludzkiej niż o kulturze polskiej. Nie wiem, wiesz? Nie wiem, czy mam jakiś ulubiony, jeśli to całe akapity raczej. A ja wiem, mój ulubiony, wiem, im mądrzej, tym głupiej. Kiedy to przygotowywałam w specyficznym momencie w moim życiu, myślę, że najważniejszy był fragment Zbliż się do ośrodka bólu. Mieliśmy takie przekonanie, mam wrażenie, że warto Gombrowicza uchronić przed tym, co sobie trochę sam zawinił, co pokutowało w krytyce przedwojennej, ale nie tylko. Gombrowicz wesołek, Gombrowicz żartowniś, twórca groteski. On nie wyśmiewa nigdy dla samego wyśmiewania. Zawsze jest w tym jakiś istotny cel, a tym celem jest, mówiąc górnolotnie, zbliżenie się do prawdy. I to nie jest wesoła prawda. Dla mnie dziś, to tak jak mówiłem, najważniejszy jest ten Gombrowicz późny i taka jego bezwzględność w opisywaniu starzenia się, tego szoku, który jest dany przecież wielu, bo wielu, tak jak Gombrowicz, nigdy nie zaznało dojrzałości, tylko z młodości przeszło od razu w starzenie się starość. To jest takie dość bliskie mi doświadczenie. Ostatnio czytałam więcej o gombrowiczowskim doświadczeniu południa, pisałam o tym tekst i pojawiło się coś, co rzeczywiście mnie zaskoczyło, a mianowicie taki opis ekstatycznej jazdy, rajzy, z góry na dół, z gór nad morze, którego Gombrowicz doświadczył jako młody jeszcze człowiek, jako student w latach 20. I to było takie doświadczenie opisane jako połączenie doświadczenia młodości
młodych ludzi otaczających go na rowerach, smaku pomarańczy, alkoholu i takiego pędu, który kończy się na placyku okrążanym w sposób nieustanny, bez możliwości zatrzymania się. Fascynuje mnie takie zmaganie się Gombrowicza wynikające być może z jakiegoś lęku, ze strachu, który przynosi przemijanie, próba uchwycenia w swoim życiu tego, co materialne, może jakoś tam obiektywne, a nie wymyślone, co nie jest literaturą. I oczywiście Gombrowicz przegrywa tę walkę. Jest pisarzem, nawet jak robi krótką notatkę, która składa się z podsumowania 10 rzeczy. Zwykle mnie drażni ta nieustanna metoda wymykania się, czyli ten system samozaprzeczeń, który jest jakąś taką zasłoną dymną, jakąś taką próbą czasem uchylenia się od odpowiedzialności za słowo, chociaż generalnie był bardzo odpowiedzialny za swoje słowo, ale bardzo się starał, żeby nie dało się go chwytać za słówka. I to mnie drażni, bo to jest coś, co powtarza się regularnie w jego pisaniu i wiem, że jeśli napotykam jakąś silną myśl, to 2 strony później będzie jej zaprzeczenie. Jest to nieuchronne, więc jeżeli to jest już metoda, to można się czuć tym zmęczonym po jakimś czasie, zwłaszcza czytając Gombrowicza hurtowo. Gombrowicz irytuje mnie zwykle właśnie tym uporem. Właśnie tym, że tak wiele mówi o sobie, nie dając czytelnikowi oddechu na dobrą sprawę. Tam, jak się czyta Gombrowicza, to albo się go przyjmuje, albo się go odrzuca. Tam nie można być letnim, nie ma takiej szansy. I to bywa, jeśli nie irytujące, to na pewno męczące. Ja wiem, czego jeszcze w nim nie lubię. Jego małostkowości w sprawach finansowych. Gombrowicz sprowadza każdą rozmowę do konkretu. A nie ukazał się jeszcze mój tekst, a nie przyszły pieniądze, a przyślijcie mi egzemplarze. Bywał bardzo okrutny, zranił bardzo wielu ludzi i zwłaszcza śledzenie jego prywatnej korespondencji jest deprymującym doświadczeniem. Gombrowicz, o którym wiemy, że już umiera na dobrą sprawę, broni jak lew tego jakby poczucia autonomii twórczej i prawa absolutnego do kontroli nad swoim dziełem. To się zdarza wielkim, wybitnym. To się zdarza, taki lęk, że za chwilę nie będą mieli pieniędzy, nie będą mieli tej swobody pisania, tworzenia, tylko będą musieli pójść na etat do pracy i gdzieś tam pod biurkiem, tak jak on w Banco Polako, coś sobie pisywać. Zwykle pytają o człowieka jednak, nie o twórczość, tylko o życie, nie o jakieś aspekty, nie wiem, poetyki, tylko o to, jaki był, co lubił, czego nie znosił. Bardzo często to są rzeczy związane z chorowaniem, z upodobaniami seksualnymi, z Gombrowicza stosunkiem do świata literackiego, z jego przyjaźniami, ale czasami rzeczy zupełnie takie, wydawałoby się, marginalne, typu kolor oczu. Z dokumentów wynika, że szare. Było tak, że miał niełatwe dzieciństwo i na pewno trudną młodość, ale nie jestem przekonana, czy to jest istotne dla odczytania jego tekstów literackich. Może dla tych bardziej wspomnieniowych czy osobistych zapisków jest to ważne. Natomiast wydaje mi się, że o trudnej młodości i niełatwym dzieciństwie większość z nas może coś powiedzieć i wcale nie musi się to mierzyć miarą patologiczności. Gombrowicz miał przeszkody w dorastaniu, natury psychologicznej, miał sporo napięć domowych, ale nie wiem, czy jakby ta pokusa, żeby tłumaczyć dzieciństwem komplikacje późniejsze, wydaje mi się pokusą zbyt łatwą. No to w ogóle nie jest czas najweselszy w życiu, wbrew pozorom. Natomiast niewielu umie z tego zrobić literaturę i literacki użytek. Jak czytam kolejne książki nadsyłane do Nagrody Literackiej imienia Witolda Gombrowicza, połowa z nich opowiada o toksycznej rodzinie i trudnym dzieciństwie, ale no Gombrowiczów tam jak na razie jeszcze nie znaleźliśmy.